W sierpniu 2023 roku, zwiedzając Cornwallię, odwiedziliśmy przejazdem miasteczko Truro, zamek Tintagel, jak i stary budynek poczty mieszczący się zaraz obok zamku, który uważany jest za miejsce narodzin króla Artura. Ale najpierw opowiem Wam historię tej zabytkowej poczty, bo choć malutka, jest ogromnie urokliwa i bardzo polecam ją odwiedzić w drodze do zamku. Choć nazwa sugeruje co innego, Tintagel Old Post Office został pierwotnie zbudowany jako dom wiejski ponad 600 lat temu w epoce średniowiecza. Na przestrzeni lat przechodził stopniowe modyfikacje, które przesunęły jego nacisk z praktyczności na estetykę. Chociaż pełnił różne role w swojej historii, niezmiennie pozostawał rezydencją. Jego ostatnią funkcją było wiejskie biuro przyjmowania listów w latach 70. XIX wieku. Zbudowana pod koniec XIV wieku, ta kryta strzechą konstrukcja początkowo składała się z 3 pomieszczeń i miała przejście przelotowe. Pierwotnie zaprojektowana jako parterowy dom z otwartym dachem, w jednej sekcji mieściła miejsce dla zwierząt gospodarskich. Centralne palenisko w głównej sali zapewniało ciepło i pozwalało dymowi wydostawać się przez strzechę powyżej, co pomagało utrzymać wnętrze w suchości i eliminowało inwazję korników, tym samym chroniąc drewnianą konstrukcję. W XVI i XVII wieku przeprowadzono znaczące renowacje, gdy lokalny brązowy łupek zastąpił oryginalną strzechę. Drewniane panele zastąpiono kamiennymi, a centralny komin wraz z kominkiem zostały wprowadzone w użytek. Następnie zwierzęta gospodarskie zostały przeniesione do oddzielnych pomieszczeń. Instalacja komina umożliwiła lepszą wentylację, umożliwiając dodanie sypialni na obu końcach, przy jednoczesnym zachowaniu holu, otwartego na dach, przekształcając go w to, co jest znane jako dom z salą. W kolejnych stuleciach różne rozbudowy i modyfikacje przyczyniły się do eklektycznej mieszanki stylów architektonicznych, które definiują jego dzisiejszy charakterystyczny wygląd. W epoce wiktoriańskiej dom służył wielu celom komercyjnym, wszystkie drugorzędne w stosunku do działalności rolniczej. Zapisy historyczne wskazują, że funkcjonował jako sklep warzywny, krawiecki, sukienniczy i jako budynek dla szewca. Jego ostatnią znaną funkcją było wiejskie biuro przyjmowania listów w latach 1870–1878. Pod koniec XIX wieku nieruchomość popadła w poważny stan ruiny i groziła jej rozbiórka. Na szczęście lokalna organizacja interweniowała, kupując ją na aukcji po pomyślnym zebraniu wystarczających funduszy. Po tej konserwacji sprzedano różne dzieła sztuki przedstawiające dom, aby sfinansować niezbędne naprawy i renowację przez architekta Arts & Crafts. Uznając, że bieżąca konserwacja będzie konieczna dla starego urzędu pocztowego, grupa zwróciła się o pomoc do National Trust, który zgodził się przejąć opiekę nad nią i kupił ją za 200 funtów w 1903 roku. I jak już widzicie, znajdujemy się na terenie wspomnianego wcześniej zamku Tintagel, który może poszczycić się bogatą przeszłością sięgającą czasów rzymskich i wczesnego średniowiecza. Jego korzystne położenie nad morzem uczyniło go ważnym ośrodkiem handlu i działalności politycznej w tym regionie. Według średniowiecznego folkloru jest to miejsce narodzin słynnego króla Artura. Opowieści spopularyzowanej przez takie dzieło jak Historia Regum Britanniae Godfreya z Monmouth, która jako pierwsza zidentyfikowała Tintagel jako pochodzenie Artura.
Odkrycia archeologiczne w Tintagel ujawniają pozostałości ekstrawanckiego dworu z czasów wczesnego średniowiecza. Chociaż te budowle uległy zniszczeniu, ich dawna świetność i doskonała lokalizacja pozostają niezwykłe. Odkryte artefakty obejmują powszechne przedmioty, monety i charakterystyczne elementy, które odzwierciedlają zamożność i wybitność tych, którzy kiedyś mieszkali w zamku. Chociaż król Artur jest prawdopodobnie bardziej legendą niż rzeczywistością. Jego związek z Tintagel jest niezaprzeczalny. Jest przedstawiany jako sprawiedliwy i mądry przywódca, który zjednoczył Brytanię przeciwko najeźdźcom. Ponadto inną legendarną postacią związaną z Tintagel jest Merlin, czarodziej, który był doradcą Artura. Miejscowa legenda sugeruje, że Merlin mieszkał w jaskiniach w pobliżu zamku. I jak zaraz zobaczycie, jaskinię tę również udało nam się odwiedzić. Obecnie Tintagel jest znanym miejscem turystycznym, przyciągającym miłośników historii, archeologii i opowieści o królu Arturze. Dzięki udanym inicjatywom konserwatorskim zamek jest dostępny dla publiczności, co pozwala gościom zanurzyć się w tym czarującym miejscu z pierwszej ręki. Organizowane są różne programy edukacyjne i kulturalne, aby rzucić światło na bogatą historię. Opowieść o królu Arturze i jej związek z Tintagel znacząco ukształtowały literaturę i sztukę na przestrzeni wieków, inspirując niezliczone dzieła od czasów średniowiecza aż po współczesność. Legendy arturiańskie zostały przerobione w licznych filmach i programach telewizyjnych, zwiększając atrakcyjność mitu Tintagel. Trwające projekty mają na celu ochronę i podniesienie Tintagel jako ważnego miejsca o znaczeniu kulturowym i historycznym. Badania archeologiczne nadal ujawniają więcej informacji o przeszłości zamku i jego dawnych mieszkańcach. Jeśli rozważasz podróż do Tintagel, poświęć trochę czasu na poznanie jego historycznego tła i legend, co wzbogaci Twoje doświadczenie w tym niezwykłym miejscu. Odwiedzający mogą docenić nie tylko jego bogatą przeszłość, ale także oszałamiające piękno natury, które od pokoleń fascynuje ludzi. Jako symbol brytyjskiej kultury i dziedzictwa, Tintagel nadal inspiruje kreatywność wśród artystów, pisarzy i filmowców. Różne interpretacje postaci i wydarzeń związanych z Tintagel ukazują głębię i uniwersalność tkwiącą w tej legendarnej opowieści. Zamek Tintagel jest potężnym symbolem zarówno historii, jak i legendy, odzwierciedlającym głębokie dziedzictwo kulturowe Wielkiej Brytanii. Jego znaczenie w literaturze, sztuce i zbiorowej wyobraźni gwarantuje, że będzie nadal fascynować ludzi przez kolejne pokolenia. Uważany za legendarne miejsce narodzin króla Artura, Tintagel nie jest jedynie miejscem historycznym. Służy jako źródło inspiracji i intryg na całym świecie. Jego wkład w historię, kulturę i sztukę wraz z jego wpływem na edukację i gospodarkę jest niezmierzony. Jako trwały symbol minionych lat, który rezonuje ze współczesnymi umysłami, Tintagel działa jako kanał łączący przeszłe narracje z obecną rzeczywistością. Zamek jest nie tylko związany z historią pochodzenia Artura, ale stał się również synonimem atmosfery czaru i zagadki związanej ze starożytnymi siłami. Krajobraz otaczający Tintagel to miejsce, w którym przyziemność miesza się z mistycyzmem, przekształcając opowieści Artura w coś niezwykłego. To właśnie tutaj Merlin, słynny czarodziej i królewski doradca, pojawiał się w legendach, wykorzystując swoje magiczne zdolności. Chociaż konkretne dowody na istnienie króla Artura pozostają nieuchwytne, zamek Tintagel ma znaczenie historyczne dzięki innym dobrze udokumentowanym osobom. Wśród nich jest Richard I, hrabia Cornwalli, który zainicjował budowę zamku w XIII wieku,
zwiększając tym samym jego znaczenie strategiczne i polityczne. Jako syn króla Jacka Lacklanda i młodszy brat króla Henryka III, Richard zajmuje ważne miejsce w historii Anglii. I jeszcze kilka słów dla tych, którzy nie znają historii króla Artura. Wstąpił on na tron po wyciągnięciu miecza z kamienia, który był osadzony w kamieniu i kowadle. Podczas walki miecz został roztrzaskany, a Artur otrzymał od Nimue, pani jeziora, miecz Excalibur. Za radą Merlina Artur założył rycerski zakon Okrągłego Stołu, poświęcony walce ze złem, pod przywództwem Morgana. W wieku 15 lat poślubił Ginewrę i został koronowany na króla. Wbrew wcześniejszym przekonaniom, że Camelot znajdował się w Cornwalli, dzisiejsze odkrycia sugerują, iż zbudował on swój zamek na półwyspie Lane, obecnie znany jako wyspa Bardsey, skąd podczas mglistych wieczorów mógł dostrzec Avalon. Opowieść o królu Arturze i jego rycerzach Okrągłego Stołu jest jedną z najbardziej trwałych legend Europy. Często przedstawia się go jako sprawiedliwego władcę, który przyniósł prawo i porządek w Brytanii. Jego rycerze wyruszyli na poszukiwanie świętego Grala, którego mogli odkryć tylko ludzie o czystym sercu. Po pojawieniu się w zamku Camelot utworzono grupę poszukiwawczą, która ostatecznie odniosła sukces dzięki wysiłkom Galahada. Jednak wraz z przybyciem Morgana, powszechnie uważanego za nieślubne dziecko Artura z jego przyrodnią siostrą Morgan Le Fay, i romansem Ginewry z Sir Lancelotem, zamieszki doprowadziły do rozwiązania Okrągłego Stołu. Po odniesieniu obrażeń w bitwie z Medrautem, Artur został zabrany łodzią do Avalonu, aby się wyleczyć i oczekiwać na swój przeznaczony powrót. Po tym konflikcie i abdykacji, co doprowadziło do rozpadu brytyjskich księstw, Artur zmarł w 562 roku. Krótko po jego śmierci Merlin wyruszył z 9 bardami na wyspę Bardsey, niosąc 13 skarbów z Brytanii. Mówi się, że mieszka on w kryształowym zamku, gdzie czeka na powrót Artura. To tyle na temat zamku, króla Artura i zabytkowego budynku Starej Poczty w Tintagel. Mam nadzieję, że zainteresowałam Was trochę historią tego miejsca i pewnie miło było sobie przypomnieć historię króla Artura, znaną z naszych dziecięcych lat. Ja się z Wami już tutaj pożegnam, zostawiając Was z historią jednego z mistycznych władców Anglii. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnych odcinkach.